Dzień dobry moi drodzy, kolejny dzień naszej podróży, 8 września, poniedziałek. Za 10 minut mamy śniadanie, potem mamy chwilę na to, żeby się dopakować do reszty i się zawijamy z hotelu Himalaja i ruszamy zwiedzić jakieś dwie dolinki. Tak jak Wam mówiłem wczoraj, mamy do przejechania około 100 km. Raczej po asfalcie, mogą się zdarzyć kawałki offroadowe, ale dzisiaj raczej po asfalcie, więc zobaczymy jak to będzie. No i co, dalszy ciąg przyzwyczajania się do ruchu lewostronnego, bo mózg wariuje. Słuchajcie, mózg wariuje, jak ktoś nigdy nie był w Anglii, tak jak ja na przykład, to zwłaszcza na skrzyżowaniach, na który pas wyjechać, trzeba się chwilę zastanowić i cały czas się martwię o to, żeby nie zgubiły mnie odruchy, czyli w sytuacji awaryjnej, żebym nie próbował uciekać do prawej krawędzi, tak jak się to zazwyczaj robiło u nas w Polsce. Więc będę musiał z tymi odruchami walczyć. Na szczęście prędkość jest taka w miarę przyzwoita, nie za szybko, więc też nie trzeba będzie raczej nerwowo reagować, ale powiem Wam, że po tym co widzieliśmy w Islamabadzie i co widzieliśmy w Skardu, jak zwiedzaliśmy to, no, wyprzedzanie z użyciem sygnału dźwiękowego sprawia naprawdę dużo frajdy i dużo radości. Oby mi tylko nie weszło to w nawyk i w Polsce nie zaczął trąbić, bo może się to dla mnie źle skończyć. Długo się zastanawiałem, co mogę Wam dziś powiedzieć, bo tak po prawdzie niewiele się działo. W sensie, że praktycznie cały dzień jechaliśmy przed siebie. Ruszyliśmy na wschód do Kapli, no i w zasadzie tyle. Pięknie było, krajobrazy cudowne, asfalt czasem był, a czasem nie. To samo co dzień wcześniej, tylko dłużej i bez odcinka offroadowego, przynajmniej oficjalnie. Na to co powiem i tak już pewnie zdążyliście zwrócić uwagę. Tak, tego dnia nam padało. Na szczęście nie cały czas, ale z przerwami. Nie jakoś solidnie, ale jednak. Nie na tyle, aby wyciągać ciuchy przeciwdeszczowe, ale na tyle, aby przynajmniej we mnie pojawiło się nieprzyjemne uczucie związane z mokrym piaskiem na mokrym asfalcie i niepewnością, co się wyłoni za zakrętem. Na całe szczęście ta odrobina wody nie wpłynęła jakoś znacząco na naszą podróż. Drobna niedogodność i tyle. Piękne skały i wąwozy było widać, a to najważniejsze. Po prostu trzeba było jechać odrobinę wolniej. Zresztą, biorąc pod uwagę tutejszy ruch i stan dróg, i tak każdy z nas jechał w trybie koncentracja level 1 000 000. No i najważniejsze, był to jedyny deszczowy dzień tej wyprawy. No i zabrakło mi tematów do uatrakcyjnienia kolejnych minut jazdy przez Gilgit-Baltistan. O właśnie, to może słów kilka o tym regionie, po którym poruszaliśmy się nie tylko dzisiaj, ale i przez pozostałe 13 dni. Tak więc niech oczy i serce cieszą się widokami, a uszy i rozum przyjmą trochę wiadomości. Gilgit-Baltistan to obszar położony w północnej części większego regionu Kaszmiru, który jest przedmiotem sporu między Pakistanem, Indiami i Chinami. W regionie występuje duża różnorodność etniczna, językowa i religijna, co wynika m.in. z licznych odizolowanych dolin górskich. Grupy etniczne obejmują m.in. Shini, Jaszkunów, Kaszmirów, Koszgarów, Pamirów, Pasztunów i Kohistani, ale o tym opowiem za chwilę. Ludzie osiedlali się w tym obszarze już około 2000 lat przed naszą erą, co potwierdzają znaleziska rysunków skalnych i inskrypcji. W pierwszych wiekach naszej ery dominowały religie Fon i buddyzm. W XIV wieku do regionu dotarli sufici z Persji i Azji Środkowej, którzy wprowadzili islam, zwłaszcza w rejonie Baltistanu, ale o tym opowiedziałem w poprzednim odcinku. Na początku XIX wieku obszar dzisiejszego Gilgit-Baltistanu był mozaiką niezależnych księstewek takich jak Hunza, Nagar, Baltistan, Punia, Liaz i Dżdare. W 1846 roku, po I wojnie anglo-sikijskiej, Brytyjczycy przekazali księstwo Dżammu i Kaszmir władcy Dogra Gulabowi Singhowi w ramach tzw. traktatu z Amritsar. W jego skład stopniowo włączano również Gilgit-Baltistan, co spotkało się z oporem miejscowej ludności. W drugiej połowie XIX wieku Gilgit zyskał ogromne znaczenie strategiczne. Leżał bowiem na pograniczu Imperium Brytyjskiego, Chin i Rosji.
Dlatego był areną rywalizacji tzw. wielkiej gry między Rosją a Wielką Brytanią o wpływy w Azji Centralnej. W 1889 roku Brytyjczycy utworzyli w regionie tzw. Gilgit Agency. Specjalny obszar pod ich bezpośrednim nadzorem, nominalnie należący do Kaszmiru, lecz zarządzany przez brytyjskiego Political Agent. Brytyjczycy utrzymywali tam garnizon oraz sieć fortów, kontrolując przełęcze wiodące do Chin i Pamiru. W 1935 roku wydzierżawili obszar Gilgit na 60 lat bezpośrednio od Maharadży Kaszmiru, by zabezpieczyć północne granice Indii brytyjskich. Po ogłoszeniu niepodległości Indii i Pakistanu w sierpniu 1947 roku księstwo Dżammu i Kaszmir formalnie pozostało niezależne. Jednak w październiku 1947 roku wybuchła pierwsza wojna indyjsko-pakistańska. Do Kaszmiru wkroczyły patańskie plemiona z Pakistanu. Maharaja Singh zmuszony był poprosić o pomoc Indię. 26 października podpisał on akt wstąpienia Kaszmiru do Indii. W listopadzie 1947 roku lokalne oddziały Gilgit Scouts zbuntowały się przeciw Maharadży Kaszmiru i przejęły władzę w regionie. Po krótkich walkach ogłoszono niepodległość, a następnie decyzją lokalnych liderów przyłączenie do Pakistanu. O tych wydarzeniach opowiadałem Wam przy okazji zwiedzania Muzeum przy Pomniku Narodowym pierwszego dnia. Ale idźmy dalej. W 1949 roku w ramach porozumienia między rządem Pakistanu a rządem Azad Dżammu i Kaszmiru obszar Gilgit-Baltistanu został przekazany pod bezpośrednią administrację Islamabadu. Nie został jednak włączony formalnie jako prowincja Pakistanu ze względu na trwający międzynarodowy spór o Kaszmir. Od lat 90. narastały żądania polityczne dotyczące większej autonomii i reprezentacji. Mieszkańcy domagali się przyznania statusu pełnoprawnej prowincji Pakistanu lub przyłączenia do Azad Dżammu i Kaszmiru. Żądania te częściowo zostały spełnione w 2009 roku. Pakistan wprowadził dekret o samorządzie Gilgit-Baltistanu, który nadał regionowi obecną nazwę Gilgit-Baltistan, ustanowił zgromadzenie legislacyjne i rząd Gilgit-Baltistanu, prowadził stanowisko gubernatora i głównego ministra, czy zapewnił ograniczoną autonomię w sprawach lokalnych. Mimo tych reform region wciąż nie ma pełnego statusu prowincji, co wynika z nieuregulowanego statusu całego Kaszmiru w świetle rezolucji ONZ. Od lat 50. do końca XX wieku region funkcjonował jako terytoria północne. Mieszkańcy nie mieli własnego parlamentu ani reprezentacji w pakistańskim Zgromadzeniu Narodowym, a administracja była prowadzona przez urzędników mianowanych przez rząd w Islamabadzie. Dziś Gilgit-Baltistan ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i geopolityki Pakistanu. Stanowi północną bramę chińsko-pakistańskiego korytarza gospodarczego oraz jest regionem o ogromnym potencjale turystycznym, m.in. dzięki znajdującym się tutaj K2 czy Nanga Parbat. Jednocześnie trwają spory polityczne o status regionu. Część mieszkańców domaga się pełnego przyłączenia do Pakistanu, inni większej autonomii lub rozwiązania kwestii Kaszmiru zgodnie z rezolucjami ONZ. Od XIX wieku Gilgit-Baltistan przeszedł drogę od górskich księstewek przez kolonialną strefę wpływów Brytyjczyków, aż po współczesny strategiczny region w sercu Himalajów i Karakorum. Jego historia to połączenie lokalnych tradycji, międzynarodowej polityki i długotrwałego dążenia mieszkańców do samostanowienia i uznania w ramach państwa pakistańskiego. Moi drodzy, obłęd. To jest obłęd. Tego się nie da inaczej nazwać. Europa potrafi być piękna, ale nie ma podjazdu. Naprawdę nie ma podjazdu tego, co jest tutaj. Księżycowy krajobraz, coś wspaniałego. I nie mam dość. Najlepsze jest to, że chce się jechać dalej, chce się widzieć jeszcze więcej i za każdym zakrętem jest zupełnie inny krajobraz i zupełnie inne rzeczy i wszystko jest tu przepiękne. Jak wspomniałem, region Gilgit-Baltistan jest zróżnicowany etnicznie i choć w Pakistanie językiem narodowym jest urdu, a językiem urzędowym i szkolnym język angielski, to tutaj na ulicach usłyszeć można całą masę języków. Chociaż nie będę ukrywał, że gdybym wcześniej o tym nie czytał, to kompletnie bym tego nie zauważył, bo dla mnie, nie znającego żadnego z tutejszych języków i dialektów, brzmią identycznie. Tak, wiem, kompletna ignorancja, ale cóż zrobić. Oto kilka z grup etnicznych, które tutaj spotkacie. Shina. Głównie w dystryktach Gilgit, Diamer i Astore mówią językiem Shina. Jest to najliczniejsza grupa etniczna regionu. Shina stanowi historyczną ludność Doliny Gilgit i okolicznych terenów. Zajmują się rolnictwem i pasterstwem, a ich kultura łączy elementy tradycji dardyjskiej i islamskiej, głównie sunnickiej. W regionie Baltistanu, czyli Skardu, Karmak, Shigar, żyją Balti. Język Balti jest językiem tybetańskim z zachodniej gałęzi języków tybetańsko-birmańskich.
Są potomkami tybetańskich osadników, którzy przybyli tu w średniowieczu. Dawniej wyznawali buddyzm, a od XIV wieku stopniowo przeszli na islam, głównie szyizm i norbaksizm. W kulturze wciąż widoczne są tybetańskie wpływy w architekturze, muzyce i stroju. Trzecia z grup to Burusho. Ich spotkacie w okolicy Hunzy i Nagar. Mówią językiem buruszaskim. Co warte odnotowania, jest to język izolowany i nie powiązany z żadną znaną rodziną językową. Jeszcze ciekawsze jest to, że według danych z 1991 roku językiem tym mówiło raptem 90 000 osób i nawet w tak rzadkim języku rozwinęły się aż 3 dialekty. Burusho są potomkami dawnych mieszkańców Dolin Północnych Himalajów, często postrzegani jako jedna z najstarszych grup regionu. Ich kultura charakteryzuje się wysokim poziomem organizacji społecznej i bogatą tradycją ustną. Są znani z długowieczności i tradycyjnych diet opartych na owocach i produktach rolnych. Kolejna grupa to Waki. I chociaż zamieszkują górne rejony Doliny Hunza i Szkoman i Gojal, blisko granicy z Chinami i Afganistanem, to posługują się językiem Waki, czyli językiem wschodnioirańskim. Są ludem pamirskim o pochodzeniu z rejonu dzisiejszego Tadżykistanu i Afganistanu. Wyznają głównie ismailicki odłam islamu. Słyną z pasterstwa wysokoalpejskiego i tradycyjnej muzyki ludowej. Khowar z kolei to niewielkie społeczności w zachodnim Gilgit-Baltistanie, głównie przy granicy z Chitralem. Etnicznie i kulturowo spokrewnieni z ludnością Chitralu, znani z muzyki i poezji ludowej, a także tradycyjnych festiwali pasterskich. Ostatnia z grup, o jakich wspomnę, to Domaki. Posługują się językiem indoaryjskim o również niejasnym pochodzeniu. Jest to mała społeczność tradycyjnie związana z rzemiosłem, muzyką i kowalstwem. Często dwujęzyczna. Posługują się też buruszaskim lub shina. Obecnie ich język jest zagrożony wymarciem, bowiem mówi nim mniej niż 500 osób. Jak widzicie, społeczeństwo tego regionu nie jest monolityczne. Jest to zlepek ogromnej ilości ludów i języków, a wspomniałem zaledwie o kilku z nich. Można by powiedzieć formułką encyklopedyczną, że Gilgit-Baltistan to mozaika etniczna, w której współistnieją ludy indoeuropejskie, tybetańskie i irańskie. Pomimo różnic językowych i kulturowych, wspólnym elementem tożsamości mieszkańców jest górskie środowisko, tradycja wspólnot lokalnych oraz dominująca rola islamu w życiu społecznym. Tego dnia naszym celem było Kaplu, małe miasteczko około 100 km na wschód od Skardu. Historycznie Kaplu było drugim co do wielkości królestwem Baltistanu, rządzonym przez dynastię Jabgo i kontrolowało trasę handlową w dolinie rzeki Shiok. Jedną z największych atrakcji tego miasta jest tzw. Kaplu Fort. Tak zwany, bo w istocie był pałacem-fortecą. Wybudowano w połowie XIX wieku, zastępując wcześniejszą, starszą twierdzę. Charakteryzuje się architekturą mieszającą wpływy balti, tybetańskie, kaszmirsko-ladakijskie, z mocnym użyciem drewna, kamienia i błota jako materiałów konstrukcyjnych. Pałac pełnił funkcję rezydencji królewskiej i centrum administracyjnego regionu przez wiele dziesiątek lat. Nawet po zniesieniu monarchii w regionie Baltistan, potomkowie władców nadal zamieszkiwali część tego budynku. W latach 2005-2011 przeszedł gruntowną restaurację pod kierownictwem Aga Khan Trust of Culture, po czym został udostępniony częściowo jako hotel dziedzictwa. Dzięki tym cechom Kaplu Palace jest uważany za jeden z najlepiej zachowanych przykładów Pałacu Królewskiego w regionie Karakorum. Projekt finansowany był m.in. przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wsparcie ze strony USAID. Celem było odrestaurowanie obiektu przy zachowaniu możliwie oryginalnych materiałów i metod, zgodnie ze standardami konserwatorskimi. Pałac zdobył międzynarodowe uznanie, m.in. nagrodę Responsible Tourism Award Poverty Reduction w 2012 oraz wyróżnienie Award of Distinction w ramach UNESCO Asia Pacific Heritage Awards w 2013 roku. Dzisiejszy film zakończy się nagle i niespodziewanie, za co z góry przepraszam. A dlaczego tak? To wyjaśnię Wam w następnym odcinku. Bardzo dziękuję Wam, że zostaliście do samego końca. Jeśli podobał się Wam ten materiał, to rozważcie subskrypcję kanału i zostawienie łapki w górę. Na tę chwilę to już wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. No spokojnie, tak będę słuchał. O, bo ja baterii nie mam, dlatego nie mogę włączyć kamery.